niech się nam w jakiś sposób otwiera przyszła rzeczywistość. Mnie tylko to bardzo niepokoi, że dlaczego? Co to w ogóle ma znaczyć, że to mocno do mnie przyszło, że rok 2025 będzie rokiem przeklętym. I co się musi wydarzyć, żebyśmy tak ten rok nazywali? Zobaczymy. Dobrze. Przyszłość. Cokolwiek mi się skojarzy. Państwo w Europie. Wielki alarm w państwie europejskim. Nie chcę strzelać, ale takie poczucie mam, jakby Londyn, jakby Wielka Brytania. Wielki alarm terrorystyczny. Państwo będzie alarmować o jakichś zorganizowanych akcjach terrorystycznych. Nagle wybuchnie panika. To będzie albo Londyn, albo jakieś miasto europejskie. Boję się sugestii, że ten Londyn mi się tak kojarzy, ale będą dwa wielkie wybuchy, jeden po drugim w dwóch miejscach. Może mieć to związek z metrem, może mieć to związek z jakimś przejściem, być może podziemnym przejściem lub metrem. Będą w dwóch miejscach dwa wielkie wybuchy i w mieście powstanie alarm terrorystyczny. Bliski Wschód. Absolutnie, żebyśmy nawet nie myśleli, że na Bliskim Wschodzie coś się uspokoi. Będzie atak na Iran, atak rakietowy na jakąś wyspę lub półwysep związany z Iranem i blisko Iranu jakaś cieśnina zostanie zablokowana albo będzie groźba zablokowania cieśniny. Netanjahu się spieszy czeka na moment tego ataku, ale on się niecierpliwi, on się spieszy. Teraz mi się coś zupełnie z innej beczki skojarzyło. Ja zaznaczam, podchodzę na luźno sobie w tych wizjach, nie narzucam sobie nic. Skojarzyło mi się, że na pana Hołownię są szykowane jakieś grubsze rzeczy. Ma to związek, te rzeczy mają związek z ujawnieniem czegoś, jego decyzji wejścia w ogóle w politykę, bo przecież jak wiemy, pan Hołownia nie aspirował do polityki, brał udział w jakimś programie rozrywkowym, ale też przedtem pisał w prasie, pisał książki, stawał po stronie religii. Potem szedł w politykę. Ja mam poczucie, że
będzie jakaś afera związana z panem Hołownią, że będzie ujawnione coś, co jakby początek wejścia w politykę pana Hołowni. Jakieś dokumenty mogą wyjść z tym związane. Czy to finansowanie, czy to inne dokumenty, ale szykowane jest coś na pana Hołownię takiego, że będzie to dość dla niego kłopotliwe. Jakieś powiązania będą sugerowane lub pokazywane lub dokumentowane. Chcę to swobodnie. Dlaczego przyszło do mnie przedwczoraj to poczucie, że rok 2025 będzie rokiem przeklętym? To tak jakby wszyscy będziemy zdania, że to był rok przeklęty, jak on minie. Ukraina. Dziwna rzecz. Na Ukrainie stworzy się siła wewnątrz Ukrainy, a też staną za nią ludzie wewnątrz Ukrainy. I te dwie siły, będą dwie siły na Ukrainie, które staną naprzeciwko siebie. To może wywołać wielkie zamieszanie w Ukrainie i niepewność samej Ukrainy wewnątrz. To też może spowodować spory eksodus ludności ukraińskiej w kierunku zachodnim, czyli w kierunku naszym. Jeżeli na Ukrainie dojdzie do jakichkolwiek negocjacji pokojowych i jeżeli nastąpiłoby zawieszenie broni w obecnej wojnie, to będzie to bardzo kruche zawieszenie broni i dość krótkotrwałe. Ale część obywateli ukraińskich uzna, że w pewnym sensie Zełenski ich zdradził. Może ja to niewłaściwie nazywam, ale staną przeciwko rządowi ukraińskiemu. A mało tego, będą rzucać słowa na Zełenskiego, że on chce wprowadzić dyktat na Ukrainie. Takie słowa będą padać. Jakiekolwiek dogadanie się z Rosją, jeżeli takowe by nastąpiło, nie zapewni spokoju na Ukrainie. Ukraina zacznie wrzeć wewnątrz, a potem może to prowadzić do bardzo dużego osłabienia Ukrainy od wewnątrz i ponownej anarchii i wojny. Porozumienie na Ukrainie będzie dla Zełenskiego wielkim kłopotem. Kto wie, czy Zełenski nie będzie robił wszystkiego, żeby do takiego porozumienia nie doszło, ponieważ on się sam może spodziewać tego, że na Ukrainie zacznie wrzeć, jeżeli do tego by doszło.
Jakkolwiek sytuacja wyniknie z Ukrainą, gdzie według mnie kwestia porozumień, w którą Ukraina będzie troszeczkę wpychana, Żeleński nie będzie chciał iść tą drogą i będzie próbował toczyć wojnę nadal, to poza tym wszystkim, co się dzieje na Ukrainie, Bliski Wschód to jest już według mnie zaplanowane działanie i w 2025 roku wojna na Bliskim Wschodzie pochłonie kilka państw.